Cześć, to moja pierwsza próba wideobloga. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Jeżeli będziesz chciał, to napisz, czy mi wychodzi, czy nie. Ponieważ jest mnóstwo rzeczy, które tak po 10 latach mieszkania na wsi już mam. Należy wspomnieć, że ja jestem z miasta. Przeprowadziłem się ponad 10 lat temu na wieś. Miałem swoje powody, o których podejrzewam powiem za moment albo w następnych odcinkach, jeżeli do nich dojdzie. No i chciałbym się podzielić z Tobą paroma informacjami z jednego prostego powodu. Fajnie jest mieszkać na wsi, to daje dużo możliwości. Naprawdę można tutaj zrobić coś fajnego, ale jednak trzeba sobie zdawać sprawę z kilku podstawowych rzeczy, o których mam wrażenie, wiele osób w mieście, do nich ja się również zaliczałem, po prostu nie ma bladego pojęcia. A jednak, summa summarum, to one decydują o tym, czy będzie to Twoja szczęśliwa przygoda, czy po prostu w pewnym momencie powiesz, nie, ja mam dosyć, kończymy tą zabawę, przeprowadzam się gdzieś, nie wiem, do Poznania przy rynku głównym, tam jest fajniej. No, może być i tak. Dlatego pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to właściwie powód, dla którego Ty chcesz na tą wieś się przeprowadzić. Ja oczywiście namawiam, od razu, żeby nie było, moim zdaniem warto, ale to nie jest takie oczywiste i może nie być oczywiste dla Ciebie. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to wypisz sobie po prostu, dlaczego akurat takiego miejsca szukasz. Jeżeli znajdą Ci się tam powody w stylu chcesz odpocząć, bo kontakt z naturą, bo ładne miejsce, bo dzieci będą się miały gdzie bawić, bo w ogóle to tak pięknie i ekologicznie, to się dobrze zastanów, bo to niekoniecznie musi być prawda. Jest faktem, że Ty, przeprowadzając się na wieś, przeprowadzasz się w rzeczywistości w sam środek zakładu pracy okolicznych rolników. Pola to ich zakład pracy. Pracują na nich nie dziabkami, tylko cięższymi sprzętami, a rolnicy to w rzeczywistości są ludzie na kontraktach menadżerskich. Bez limitu godzin, nie pracują od do, na żądanie, kiedy trzeba, a właściwie kiedy żąda tego pogoda i przyszedł odpowiedni czas, to nie ma znaczenia, która jest godzina, jaki jest dzień tygodnia, oni po prostu muszą zrobić swoją robotę. Jeżeli tego nie zrobią, a nic na nich nie poczeka, to cały ich roczny trud i roczne utrzymanie wpisujesz w koszty w tym momencie, jeżeli masz już firmę. Więc to nie jest takie proste. Twoje przekonanie o tym, że będzie super, że w niedzielę zawsze się rano wyśpisz, bo nic cię nie obudzi, ani kogut, ani szczekanie psa, a jak przychodzą żniwa, to nagle nie okaże się, że o 5 rano obok ciebie jeździ kombajn, no to tak nie będzie, bo taka tu jest rzeczywistość i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Niestety, spośród tego typu osób właśnie biorą się najczęściej tacy, którzy dzwonią potem na policję, że im przeszkadza piejący kogut, bo nie mogą się wyspać. Tutaj należy wspomnieć o tym, czego w zasadzie oczekujesz. Czy chcesz mieć rancho, czyli pracujesz w mieście lub zdalnie, a wieś z kawałkiem małym ziemi traktujesz jako miejsce odpoczynku, tylko i wyłącznie, i relaksu, no bo przecież tutaj, no nie wiem, wieśniaki mieszkają, więc co ci mogą zrobić, prawda? Czy chcesz czegoś więcej? Do czego osobiście zachęcam, bo taki był mój powód przeprowadzki na wieś. Więc natomiast tutaj trzeba powiedzieć jasno dwie rzeczy. Prowadzić i mieć ogródek na wsi to zupełnie co innego, co się z tej wsi utrzymywać. Czyli utrzymywać się, czyli myślisz o tym, że będziesz sprzedawać to, co tutaj wyprodukujesz. To już Ci od razu powiem, jest rzeczą ekstremalnie trudną. Naprawdę. To nie jest takie proste i trzeba naprawdę dobrze sobie to przemyśleć. Nie licz na to, że jeżeli coś wyprodukujesz, to chętnie kupią to Twoi znajomi. Oni będą chcieli to dostać. Nic właściwie z tego nie skorzystasz. A z drugiej strony klienci teraz, pewnie tacy jak Ty, są przyzwyczajeni do tego, że zamawiają, dostają skrzynkę, kiedy chcą. No, tak to mniej więcej tak rynek wygląda. Więc jeżeli chcesz zarabiać na mieszkaniu na wsi, to naprawdę zalecam potworną ostrożność. Może Ci się to nie udać. Natomiast możesz próbować, ale moim zdaniem warunek jest jeden. Jeżeli masz 1 000 000 w jakichś aktywach, przy których nie musisz zbytnio siedzieć w stylu na przykład akcje, nieruchomości, jakiekolwiek tantiemy lub jakaś dorywcza praca całkiem dobrze płatna, którą możesz wykonać, a możesz odłożyć, to super. To pewnie Ci się taka zabawa uda.
Ale jeżeli nie masz tej poduszki finansowej, no tutaj się często spotyka w internecie, że o, przeprowadziłem się na wieś, to będzie co Bóg da. To są pierdoły. Tak się tutaj po prostu nie da żyć. W rzeczywistości sporo rzeczy kosztuje nawet więcej niż w mieście i będziesz zdziwiony, że tak jest. Bo prosty przykład. Zepsuje ci się coś w domu. Kto to zrobi? W mieście co chwila kogoś takiego masz. Na wsi jest różnie. W rzeczywistości to jest tak, że większość napraw musisz wykonać sam. Jeżeli nie masz do tego drygu, to problem. Także ogólnie rzecz biorąc, w zarabianiu na wsi zastanów się bardzo dobrze. Ja szczerze powiedziawszy mam takie doświadczenia trochę i to dlatego ci o tym mówię. To nie jest łatwa sprawa. Są ludzie oczywiście, którym się udaje, ale naprawdę przemyśleli to sobie zdecydowanie lepiej niż ja. Ja tak w rzeczywistości zawsze chciałem mieć na przykład swoje własne jedzenie. To był powód pierwszy, dla którego myślałem o tym, żeby sobie jakieś takie gospodarstwo kupić i postarać się tu chociaż trochę pracować. Bo dobrze wiesz, że to, co jest w sklepach, nie da się jeść. No, ale to wymaga pracy. Naprawdę, wyhodowanie czegokolwiek bez chemii to jest męcząca i bardzo trudna praca. Pytanie, czy jesteś na to gotowy. Także podsumowując leciutko, jeżeli chcesz się przeprowadzić na wieś, to ja ci będę kibicował, zrób to, warto, szczególnie w tych czasach, naprawdę, ale też musisz wiedzieć, czego oczekujesz. Nie ładuj się tutaj, jeżeli w rzeczywistości będziesz chciał to traktować jak sypialnię. Jest różnie. To może tak nie wyjść, a na pewno będziesz potrzebował dużo pieniędzy na to. Bo utrzymanie w ładnym stanie takiego rancza, to w gruncie rzeczy jest praca na cały etat. Musi cię stać, żeby wynająć do tego ludzi, jeżeli samemu nie chcesz robić. Lub tak jak powiedziałem, masz po prostu dużo kasy i to w pewien sposób będzie dla ciebie przyjemność. No najgorzej jest, jeżeli twoim powodem, w sumie, gdybyś sobie napisał na kartce, to jest to, czy napisała, to jest to, że masz dosyć dotychczasowego życia, że wszystko jest lepsze od pracy w korpo, że tego młynu nie da się wytrzymać, że naprawdę tęsknisz za taką sielankową wsią. No i ci powiem, że tutaj nic nie może być dalsze od prawdy. Wieś wcale nie jest sielankowa. To jest w gruncie rzeczy bardzo twarda szkoła życia. Tutaj żyje się bardzo prawdziwie. Nic nie możesz udać. Nic, autentycznie nic. Jeżeli tego nie zrobisz lub ktoś za ciebie nie zrobi, a nikt tutaj nie będzie za ciebie latał, to nic nie ma. To jest kontakt z naturą, a natura nie wypacza takich błędów. To nie jest Excel, że możesz sobie coś w kolumnach poprzestawiać, w PowerPoincie nie możesz sobie zrobić dowolną prezentację i cokolwiek napisać. Tutaj się tak nie da.